Cześć, nazywam się Kamil. Jakiś czas temu na naszym blogu pojawił się wpis pod tytułem Vim Backup for M365, czyli gdzie zaczyna się Twoja odpowiedzialność. Artykuł ma za zadanie uświadomić użytkowników platformy M365, że chmura nie zabezpiecza przed utratą danych. Znajdziesz tam informacje na temat modelu współdzielonej odpowiedzialności oraz zaproponowane rozwiązania kopii zapasowej. Zachęcam do przeczytania oraz zapraszam na krótką prezentację konfiguracji środowiska. Konfiguracja środowiska pod aplikację Vim Backup for Microsoft 365 należy rozpocząć od przejścia do Azure Active Directory oraz rejestracji aplikacji. Jak widzimy, jedna aplikacja już tutaj jest stworzona. Na potrzeby tego nagrania utworzymy jeszcze raz z odpowiednimi uprawnieniami dla poszczególnych elementów M365. Nowa rejestracja. Wpisujemy nazwę. Zaznaczamy tą opcję. Resztę pozostawiamy domyślnie i klikamy rejestruj. Po utworzeniu aplikacji należy skopiować na przykład do notatnika identyfikator aplikacji. Będzie on potrzebny w dalszych krokach podczas konfiguracji środowiska już z poziomu programu Vim Backup for M365. Następnym krokiem, który musimy wykonać, jest nadanie uprawnienia dla interfejsu API. Jak widzimy, domyślne uprawnienia są nadane, jednak musimy je usunąć. Następnym krokiem jest dodanie uprawnień zgodnie z uprawnieniami wykazanymi w tabeli znajdującej się w dokumentacji oprogramowania. Klikamy Dodaj uprawnienie. Klikamy Microsoft Graph, uprawnienia aplikacji. Wpisujemy dyrektory. Zaznaczamy uprawnienie Directory Read All. W dalszym kroku wpisujemy Group. Wybieramy uprawnienie Group Read All. W następnym kroku wyszukujemy sekcję Team. Wybieramy Team Settings. Zaznaczamy opcję Team Settings Read Write All. I w ostatnim kroku wyszukujemy sekcji Sites. W sekcji Sites wybieramy Sites Read All. I klikamy Dodaj uprawnienie. W następnym kroku ponownie klikamy Dodaj uprawnienie. Wybieramy SharePoint, ponownie uprawnienia aplikacji i zaznaczamy Sites Full Control All oraz wyszukujemy sekcję User i zaznaczamy User Read All. Klikamy Dodaj uprawnienia i ponownie dodaj uprawnienie
Przechodzimy interfejsy API używane przez moją organizację. Wyszukujemy tutaj Office 365. Wybieramy Office 365 Exchange Online. Ponownie uprawnienia aplikacji. Zaznaczamy Full Access as App. Klikamy Dodaj uprawnienia. Jak widzimy, wszystkie uprawnienia konieczne do działania aplikacji zostały przez nas dodane. Jednak w kolumnie Stan widnieje informacja, że uprawnienia nie zostały udzielone dla naszej organizacji. Aby dodać uprawnienia do tej organizacji, należy kliknąć przycisk Wyraź zgodę administratora dla katalogu testowa. Jak widzimy, wszystkie uprawnienia zostały poprawnie przydzielone. Kolejnym krokiem potrzebnym do konfiguracji połączenia pomiędzy aplikacją Vim Backup for Microsoft 365 a naszą aplikacją utworzoną z poziomu Azure Active Directory jest wygenerowanie klucza tajnego. W tym celu przechodzimy do zakładki Klucze tajne, klikamy Nowy klucz tajny klienta, wpisujemy opis, Vim App, wybieramy sobie długość ważności tego klucza. W tym przypadku ustawimy na 24 miesiące i klikamy Dodaj. Po utworzeniu klucza, klucz wyświetli się tutaj i w tym momencie należy skopiować wartość klucza tajnego. Jest to o tyle ważne, żeby zrobić to w tym momencie, ponieważ po przejściu do innej zakładki będzie on już niewidoczny, dostępny jest tylko i wyłącznie w momencie generowania takowego klucza. W kolejnym kroku wykonamy utworzenie użytkownika. Przechodzimy do zakładki Użytkownicy, klikamy Wszyscy użytkownicy. Jak widać, mamy tutaj utworzone konta. Jedno główne administratorskie, drugie konto testowe Vim na potrzeby naszego labu. I teraz tak, klikamy Nowy użytkownik, Utwórz nowego użytkownika. Tutaj pozostawiamy bez zmian. Wpisujemy nazwę użytkownika, Vim2, nazwa. Chcę samodzielnie utworzyć hasło lub generujemy hasło automatycznie. Ważne jest to, aby to hasło sobie, jeżeli generujemy automatycznie, żeby je zapisać, będzie ono potrzebne do logowania i w późniejszym etapie do zmiany hasła po pierwszym logowaniu. W dalszym kroku należy utworzyć, dodać użytkownikowi odpowiednie role. Klikamy użytkownik, dodajemy administrator aplikacji oraz administrator globalny. Klikamy Wybierz oraz Utwórz. Po chwili naszym oczom powinien ukazać się utworzony użytkownik. W dalszym kroku, aby możliwe było logowanie za pomocą utworzonego konta do aplikacji z poziomu oprogramowania Vim Backup for Microsoft 365, należy nadać użytkownikowi licencję. W tym celu przechodzimy do panelu głównego z naszymi użytkownikami. Jak widzimy, wyświetlił nam się tutaj nowy użytkownik. W miejscu licencje widnieje napis nielicencjonowane. Klikamy w użytkownika, klikamy licencje i aplikacje, klikamy dodaj licencję, zaznaczamy przypisz licencję do użytkownika Vim i zaznaczamy elementy
dostępne z listy wyświetlanej na platformie. Klikamy Zapisz zmiany. Jak widzimy, użytkownik otrzymał licencję do Microsoft 365 Standard. Po konfiguracji naszej organizacja zostanie wyświetlona w tym miejscu. W następnym kroku, aby utworzyć zadanie backupu, klikamy Backup, podajemy nazwę, klikamy Next, zaznaczamy Backup Entire Organization, klikamy Next. W tym miejscu można wybrać rzeczy, które chcemy wykluczyć z naszego backupu, na przykład użytkowników, grupy, miejsca w SharePoincie czy Teamsy. Klikamy Next. Wybieramy Backup Proxy. W tym przypadku jest to mój laptop. Wybieramy Storage. Jest to lokalny dysk zainstalowany w laptopie. Klikamy Next. Wybieramy interwały, w jakim mają być wykonywane kopie zapasowe. Zaznaczamy Start Job, aby wykonał backup zaraz po utworzeniu zadania. Klikamy Create. Jak widzimy, nasze zadanie backupu zostało utworzone. Status Running. Oznacza to, że backup jest aktualnie wykonywany. Po zakończeniu wykonywania się backupu zostanie wyświetlony status sukces.